Zamieniliśmy szczęście na sukces. Każdemu coś dolega. Każdy choruje. Bo dzisiaj mamy mnóstwo jedzenia, a prawdy w nim jest coraz mniej. Będę mniej wydawał, to mogę mniej zarabiać. My do teraz takich rzeźni idziemy jako ludzie. Gdybyś powiedział, że wtedy było lepiej? Ja nie wierzę w taki sukces w wieku 25 lat bez roboty. Kogo byś chciał obarczyć winą za to, że cię nie stać? To mi się wydawało, że moje życie jest fajne, bo wiele rzeczy chowałem, zamiatałem pod dywan. W Polsce są ludzie, którzy dobre jedzenie robią. Co stało się z wdzięcznością? Jeśli widzisz kogoś bez uśmiechu, podaruj mu swój. Każdy dzień traktować jak święta połączone z wakacjami. Dzisiaj podejmuję decyzję. Chcę być inny niż wszyscy. Nie wiem, jaka jest recepta na sukces, ale wiem, jaka jest recepta na porażkę. Gościem dzisiejszego odcinka jest Bogdan Smolosz, piekarz-rzemieślnik z 45-letnim doświadczeniem, twórca piekarni i strony internetowej biopiekarz.pl. Bogdan wypieka biologiczne pieczywo wolne od chemii i sztucznych ulepszaczy. Nie boi się mówić głośno o tym, jak ważne jest to, co jemy i jak zmienić nawyki zakupowe na te naturalne. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem wyjątkowa osoba, Bogdan Smolosz. Cześć Grzegorzu, ale czemu wyjątkowa? Normalna. Normalnie wyjątkowa. No albo tak. wyjątkowo normalna. Taka gra słów trochę na początek. Dobra. Może być? Cieszę się, że mogę być. Cieszę się, że mogę być, bo już miałem ten przywilej wcześniej i cieszę się, że mogę znowu. Fajnie to jest, tak sobie porozmawiać. No. A pamiętasz naszą rozmowę pierwszą? Pamiętam. To ona była bardzo trudno się zaczynała, bo my wtedy doświadczyliśmy czegoś zupełnie niespodziewanego, bo się okazało, że się długo znamy. Mhm. A tak długo, że ja pamiętam ciebie w łóżeczku malutkim. Aż tak długo? Aż tak długo. No tak. A ty tego nie wiedziałeś, bo część z państwa słyszała, a ja pracowałem z tatą Grzegorza w piekarni przez jakiś czas po stanie wojennym i spędzaliśmy wiele godzin na nocnej pracy przy chlebie z tatą Grzegorza. Tak było, ja pamiętam tą rozmowę. Ona już była jakiś czas temu, dlatego postanowiłem spotkać się ponownie, bo kanał zrobił się większy, pojawiło się sporo nowych widzów. No i wiem, jak to jest, że jeśli przechodzisz na jakiś kanał, bo jakiś materiał cię zainteresował, no to nie jesteś w stanie obejrzeć wszystkich, na przykład 50-100 filmów do tyłu. No nie. Część może obejrzała jakąś część tych filmów, ale ten materiał już był kilkanaście miesięcy temu, więc mogliście Państwo przeoczyć, dlatego zapraszam. Ale dzisiaj myślę, że troszkę sobie o tym i o innych tematach porozmawiamy. Ja pamiętam te emocje, ja tak drżałem, jak byśmy rozpoczynali. Pamiętam, że operatorzy nasi, Dawid, który tu dzisiaj jest, i Filip, oni nie wiedzieli, co się wydarzyło, bo my rozmawialiśmy i ta prawda, ta informacja, że my się znaliśmy wcześniej, że ty pracowałeś z moim tatą, wybrzmiała na zewnątrz, przed tą twoją piekarnią, a oni montowali sprzęt w środku. I jak myśmy weszli do środka, pamiętam wzrok Filipa, który zerknął na mnie tak i on do mnie, co się stało? Nie będziemy nagrywać, coś takiego było. On był przekonany, że coś się stało i że musimy się składać i jechać do domu, bo ja miałem, no wiesz, ciężko to ocenić. No. Myślę, że po takiej informacji sami możecie sobie wyobrazić, no, co ja miałem w głowie. No i jak później zobaczyłem, że to ty i że to ty jesteś synem swojego ojca, to było dla mnie takie przeżycie, że ja miałem trudno sobie z tym poradzić. No ale i byłem taki szczęśliwy potem obserwując ciebie, twoje działania, to co udało ci się zrobić, to jak twoja rodzina funkcjonuje, to ja byłem szczęśliwy, już mi nic więcej nie było trzeba. No fajnie. tak. Dostałem też prezent od ciebie, bo dałeś mi zdjęcie. Tak. To w ogóle było taki kolejny kamień milowy w tej naszej relacji krótkiej, no bo się nie znaliśmy się, a okazało się, że znamy się całe życie, tak można powiedzieć, że ty znasz mnie całe życie. No i dałeś mi zdjęcie, na którym jesteś ty w piekarni z moim tatą. I to jest w ogóle ciekawe, myślę, że dla was wszystkich, bo pewnie też macie gdzieś takie połączenia znajomych z kimś z waszej rodziny, gdzie o tym nie wiecie, czyli nikt od nas z rodziny nie miał takiego zdjęcia, nie widział. Być może nawet nikt nie widział taty w pracy, a ty takie zdjęcie miałeś i ja je mam. Tak. No to jest... Trzymaj. Trzymam, to jest niesamowite. No to może takie pierwsze pytanie, bo pamiętam w tej pierwszej rozmowie powiedziałem, że trochę zostawię tą prywatę, pójdziemy w tematy takie bardziej ogólne twojej pracy, to może zadam chociaż jedno pytanie takie prywatne. Jak pracowałeś z tatą wiele miesięcy, mówiłeś nawet lat, to czy widzisz jakieś wspólne elementy, które
które widzisz teraz we mnie? Może jakieś cechy charakteru albo coś, nie wiem, widzisz mnie i widzisz tego tatę, bo wtedy tata był w jakim wieku? Był na pewno młodszy ode mnie jak teraz jestem. To mógł być rok... Mieliście 20 lat wtedy? Nie, to mógł być rok 82. 82. 84 na pewno jeszcze z tatą jeszcze byłem, od 86 się wyprowadziłem z Mikołowa. W tej piekarni, przy drodze. Tak. I tam to było. Tak. No ja stamtąd pochodziłem, to było mi bardzo, bardzo blisko. No ale tak, widzę. Tata był osobą taką bardzo rezolutną i przedsiębiorczą. Zawsze miał marzenie mieć firmę. Tak było. Tak, ja to pamiętam. I to o tym też dużo rozmawialiśmy. Nawet wspólnie na Starych Tychach byliśmy oglądać piekarnię taką starą i mieliśmy wspólnie ją otwierać. Tata mnie tam zaprowadził, bo Tychy znał. I tam pojechaliśmy, tam był jeszcze taki stary piec opalany drewnem. Już nikt na tym nie potrafił pracować. I gada, tu zrobimy piekarnię, tu zrobimy. Pewnie nam zabrakło kapitału. Ale ciekawe jakby się to potoczyło. Nie? Bo wtedy nic nie mieliśmy. Na pewno upieklilibyśmy dobre rzeczy. Z tatą się fajnie pracowało. No i dużo było na temat rodziny, na temat dzieci, na temat twojego rodzeństwa i tego. Bo to wiesz, to były czasy, kiedy wszyscy jeszcze byliśmy biedni. Tak. Nie, wtedy jeszcze nie było kapitału, nie było środków. To wszystko było takie posklejane z tego, co można było sklejać. To nie był czas na jakiś spektakularny rozwój, bo to były lata wczesne 80. Także to się zmieniło dopiero po 89 roku, tak. Kiedy mogliśmy łatwo stać się przedsiębiorcami. To przeskakując już z tej prywaty na tą przedsiębiorczość i te porównania do tych lat, które ty teraz wspominasz i pamiętasz doskonale. Ja ich nie pamiętam, bo jestem 8-5, więc ja jak przez mgłę pamiętam to przejście w ten nowy system. Gdybyś powiedział, że wtedy było lepiej? Po 89 było dużo lepiej. Nie, zapytam właśnie pod włos. Czy ty byś powiedział, bo część ludzi, ja oczywiście nie jestem w stanie tego zweryfikować i raczej tego nie komentuję, bo przecież nie mogę być obiektywny, bo żyję w tych nowych czasach. Część osób mówi, wtedy było właśnie, można było coś posklejać. W latach 80 nic nie było, ale jakoś było lepiej. Właśnie ta rodzina była ważniejsza, dzisiaj ludzie tego za pieniędzmi gonią. Czy tak faktycznie było, czy ty się z tym nie zgadzasz? Nie, to zdecydowanie tak. No i o tym ja zawsze mówię, że wtedy zupełnie napędzało nas zupełnie coś innego. Nie, troska o rodzinę właśnie i nie taka, że teraz zostawiamy dzieci, bo my musimy dla ich dobra teraz zasuwać po 18 godzin. A no właśnie, to za paradoks, nie? No, mamy dzieci, tak zostawiamy dzieci, żeby one Także tu już się później to wszystko pomieszało. Wszystko się pomieszało, bo z prostej przyczyny, że teraz zamieniliśmy szczęście na sukces i to wszystko powaliło. W głowach nam się pomieszało, przewracało, bo my biegniemy za sukcesem, który pewnie w 90% jest skojarzony z posiadaniem, a szczęście, które jest powiązane z wartościami, jest zupełnie w innym miejscu, bo często ci, którzy już zgromadzili, zdobyli, zarabiają, po krótkim czasie widzą, że to jednak chyba nie o to chodziło. Nie? Ale tak są zapętleni, że potem trudno to zostawić, trudno się od tego odwrócić. Jest takie powiedzenie stare, pewnie chińskie, że choćbyś nie wiem jak daleko poszedł złą drogą, to zawróć. Nie? Choćby nie wiem jak daleko. Czasem nam się wydaje, że już nie ma odwrotu, już tu muszę w tym brać udział, w tym wyścigu bez mety, bo zdecydowałem. Nie, jeśli potem dojdzie do ciebie, że to był zły pomysł, że to nie jest ta droga, że cierpi na tym rodzina, dzieci. Już tu kiedyś wspominałem, był taki fajny teledysk zespołu takiego Casting Crown, American Dream i tam pokazuje, jak gość, makler wskakuje do BMW a w domu na niego czeka żona, urodziny dziecka, nie ma go, mecz dziecka, nie ma go, nigdy go nie ma, ale on dla dobra, jeszcze wystarczy krótka chwila i wszystko się ułoży i któregoś dnia wraca tym BMW, a w domu pusto. Nie ma syna, nie ma żony. Poszli. I została laurka, tata, mama i on, a oni chcieli tylko ciebie. Niekoniecznie tego, co ty przyniesiesz potem, co tam na koncie jest. Także tu trzeba być ostrożnym i to jest taka przestroga chyba dla wielu młodych ludzi, którzy łatwo dają się zapętlić, nie? Że wartości zostają z boku, a pogoń za sukcesem liczonym w
kwotach wysuwa się na pierwsze miejsce. Ale ten przykład, który podałeś właśnie, że ten przykład nawet naszej rodziny, gdzie było wiele dzieci w tych czasach 80., latach 90., te rodziny były wielodzietne i często my się tego trochę wstydziliśmy, że mamy wielodzietną rodzinę, ale patrząc pod kątem takim, że dzisiaj mamy do kogo się odezwać, mamy pomoc w postaci też braci, sióstr i zawsze ekipą jest łatwiej, tak? Łatwiej możemy się wspierać i coś razem zrobić, a dzisiaj patrząc na demografię, młodzi mają problem, żeby mieć jedno dziecko i to często nie jest tylko problem biologiczny, tylko wybór, że my nie chcemy mieć dzieci, bo jest to jakiś nasz wybór. I powiedziałeś o tym przykładzie, że często zamieniamy szczęście na sukces i wszyscy już słyszeli tą historię wielokrotnie. Dlaczego tak łatwo dalej robimy się robić właśnie w ten marketing, że słyszeliśmy, że to jest taka droga bez wyjścia i dalej idziemy w ten sukces numer 1, a potem będziemy zakładać rodzinę, potem będziemy szukać drugiej połówki, a to potem często nie następuje, już jest za późno. Wiesz co, w tych czasach, kiedy mamy tych YouTube'ów tyle i tyle trenerów i coachów i tych, którzy uczą, zazwyczaj wybrzmiewa to, może już od roku się to zmieniło, że jest pogoń za tym sukcesem. Nie? Popularne są kanały, gdzie mówimy, jak w 3 miesiące stać się milionerem, jak uzyskać wolność finansową, jak zrobić poduszkę finansową. I ja rozumiem, że to wszystko może mieć sens, ale jeśli tam nie ma balansu, to się zapędzimy. Nikt nas tego... cały świat jest presja zarabiania, bo konsumpcja jest taka, mamy dostęp teraz do wszystkiego, możemy wszystko, a kto jest na tyle silny, że świadomie zdecyduje, a ja nie chcę więcej. Nie? Bo były czasy, że było pieniędzy więcej. U siebie zauważyłem, że zmienia się tylko moje podejście do zakupów. Łatwiej się wtedy wydaje i czym więcej zarabiam, czym większa presja, tym się więcej wydaje. Ale potem mówię, to ja bardzo łatwo mogę nie być tak zagoniony. Będę mniej wydawał, to mogę mniej zarabiać i mogę więcej czasu być w domu, więcej czasu spędzać z żoną i dlatego ja chcę wszystkie posiłki jeść w domu przy stole z żoną. Wszystkie. Śniadanie, obiad i kolację. Teraz nam się już długi czas udaje, ale kto jest gotowy świadomie zdecydować, zawsze słyszę jeszcze trochę, to jak z tymi, co pojechali za granicę do pracy na 3 miesiące. I mija rok, drugi, ale jeszcze trochę, bo jeszcze to i trzeci i 5 i wrócił, ale już nie było do kogo. Przecież wszyscy wiemy w tych czasach rozjazdów, ile się rozpadło związków, relacji, małżeństw. Dzieci poszły, zagubiły się, zatraciły się. Na wszystko już jest za późno. Często relacje są nie do odbudowania. Te dolary, co miały być, one gdzieś i tak się rozeszły. Nie? Te środki, które miały być, się rozeszły. I na końcu znowu wybrzmie, a oni chcieli tylko ciebie. A niekoniecznie tego, co przyniesiesz. Ta reklama, o której mówiłeś, reklama czy historia jest świetna. Ona pasuje trochę do tej historii o rybaku. Tej, którą już wielokrotnie mówiłem, ale powiem jeszcze raz, bo jest świetna, nie? Ten rybak, który siedzi sobie po prostu ze swoją małą łódeczką i wypływa sobie na 2 godziny, tak? Łowi sobie te, 2 ryby, jedną zjada, a drugą sprzedaje, żeby mieć na podstawowe rzeczy. I sobie odpoczywa, jest z rodziną, ma cały czas. I przyjeżdża tam turysta na tą wyspę z Ameryki i mówi, a czemu ty tak mało łowisz, tak? Mogłeś kupić sobie drugą łódź, potem kupić sobie 3. łódź, zbudować fabrykę, potem jeszcze większą i tak dalej, i tak dalej. I skończyć na ogromnej korporacji rybnej. A po co mi to wszystko? Potem to sprzedasz i na koniec będziesz siedział i będziesz sobie mógł patrzeć właśnie na wodę i być z rodziną. A on mówi, ale ja to właśnie teraz robię. Także, doskonale. Także to jest taki przykład, że trzeba 40 lat życia albo 30 spędzić, żeby to zbudować, tak? I potem braknie. Nie każdy z nas, i ja też taki nie byłem, od początku mądry. To potem przychodzi z czasem, z wiekiem, z doświadczeniem, ale żeby zdecydować to w taki sposób świadomy, ja sięgając do mojej ulubionej książki, jest w 30 rozdziale przypowieści takie fajne słowo kogoś, kto się modli. Mówi, nie daj mi oddal ode mnie fałsz i kłamstwo i fałsz ust i nie daj mi zbyt dużo, żebym nie powiedział, któż to jest Pan, i nie daj mi zbyt mało, żebym nie zaczął kraść. Nie daj mi zbyt dużo i nie daj mi zbyt mało. Teraz ja znam wielu bogatych ludzi. Znam ich historię, znam ich osobiście i znam ich życie i często nie ma czego zazdrościć.
Nie? Czyli co jest ważne, co jest ważniejsze, na czym my byśmy się mogli w życiu skupiać i jak cieszyć się każdym dniem. Jak tak naprawdę, jak często mówię, każdy dzień traktować jak święta połączone z wakacjami. Nie? Mhm. Żyć tak, żeby jak się rano budzisz, żebyś się czuł tak, jakbyś miał jechać na szkolną wycieczkę. Rozumiesz? Pamiętasz to ze Pamiętam. szkoły? To uczucie. Była taka kiedyś piosenka, taki tekst, pamiętam, każdy dzień traktuj jak urodziny. No. Też przecież jak byliśmy jeszcze młodsi, dzieci, to każdy chciał mieć te urodziny i czekał na ten dzień. Ja dzisiaj czekam, miałem niedawno, więc się cieszę, na te urodziny. I mówi się, że wczoraj to jest przeszłość, tak? Wczoraj to jest historia, jutro to jest przyszłość, tak? No. Nie wiadomo, a dzisiaj to jest prezent. Tak. Cieszymy się każdym dniem, bo to on przynosi każdy dzień. Ja wstaję rano i mówię, Panie, to będzie kolejny świetny dzień. Nie? Bo kładę się spać bez strachu i budzę się bez strachu, co ten dzień przyniesie. Mhm. Bo wiem, że i tak sobie poradzę, bo wiem, do kogo należę, komu zaufałem. No ale wracając do wartości, nic chyba nie jest tak ważne w tym, jak te biznesy nasze się będą kręciły. Na czym my je budujemy. To takie, wiesz, jakie były nasze motywacje i po co robimy to, co robimy. Bo można coś wytwarzać. Można być kimś, kto tworzy, kto przygotowuje coś wartościowego dla ludzi, a można mieć taki biznes, że jest się skupionym tylko na kwotach, na kasie, na giełdzie, nie wytwarzając niczego, spekulując tylko i żyjąc z czyichś pieniędzy, które ktoś może wypracował mniej lub bardziej rzetelnie. Ale jak my mamy budować te swoje biznesy, żeby po czasach móc je zmonetyzować na tyle, żeby nie było presji zarabiania, żeby to się i tak działo. Nie? Jak młodzi ludzie mają dojść do tego miejsca, kiedy już płacą im za to, co wiedzą, a nie za to, co robią. Nie? To miejsce, w jakim ja jestem, że teraz często płacą mi za to, co wiem, a nie za to, co rękami robię. Zajmuje to trochę czasu, ale ja nie wierzę w taki sukces w wieku 25 lat bez roboty. Może tam się coś wydarzyło i przyszły pieniądze, i starczyło ich na trochę, na krótko, a potem nagle ich znowu nie ma i jest znowu, myśl, a czemu, a co, przecież ja już to miałem i znowu na nowo i potem ludzie są sfrustrowani, bo miało być pięknie, a nie jest. Mhm. No, ale do czego zmierzam z tymi biznesowymi sprawami? Patrzcie, każdy w czymś pracujemy, każdy jesteśmy w jakiejś profesji. My chcemy wyróżnić się w tej naszej profesji i pójść wyżej niż jesteśmy. Zwróćcie uwagę, wszyscy wiemy, są wyścigowe konie za $1 000 000, ale są też konie do wyścigów za $10 000. No bo wiemy, że ten koń za $1 000 000 to on biegnie 100 razy szybciej. No nie, bzdura. On biegnie tylko trochę szybciej. Nie, to widać w gonitwach, że ten za $1 000 000 tego za 10 000 wyprzedził o 2 sekundy. On był tylko trochę lepszy, ale on kosztuje 1 000 000, a ten kosztuje 10 000. I teraz my w naszych profesjach chcemy być tymi za 1 000 000, że my umiemy jednak coś więcej niż reszta ludzi w naszej branży. Tak jak w moim przypadku piekarza. No piekarz to jest nikt. No, myślę, że w myśleniu społeczeństwa. Że tak bardzo spłaszczyłeś. No kto jest piekarz? No to nie jest ktoś, kto występuje w telewizorze, to kucharze tam Może są. dobrze. No. Może dobrze, że nie występuje w telewizorze. Ale piekarzy tam nie ma. Piekarz to jest żadna postać. Kiedyś to była pan piekarz, pani piekarzowa. To bym powiedział, że kiedyś w telewizji mógł piekarz występować, dzisiaj nie polecam, bo kiedyś to telewizja była prawda, a dzisiaj ja się nie pcham, nikt mnie nie zaprasza. Gdyby mnie zaproszono, to bym podziękował. Wolę być tutaj. Wiem, o czym mówisz, bo mnie jak do telewizora zapraszają, to ja mówię, że nie. No tak, powiesz swoje, a i tak puszczą to, co chcą. Mówię, ale czemu nie? No bo ja was nie lubię. Taki powiedziałeś? Oczywiście. Jaka telewizja? A to ze śniadaniem w tle. Ze śniadaniem, ale to chyba każda ma śniadanie. Ja nie, ale jak to? Wszyscy chcemy, nie wszyscy chcą. No to jest piękne, że można, że masz wybór. Ale fajnie. No jakkolwiek. I teraz po czasie można... Ilekolwiek mamy teraz lat? 25, 35, 45. Możemy w tej chwili, dzisiaj zdecydować, dobra, to ja się wyedukuję mocniej, nabiorę więcej doświadczenia i za 5 lat
będę lepszy niż moi koledzy w branży. Będę lepszy. I to nie jak w tym kawale, że mówi kolega, szwagier mówi, wiesz co, ty naucz się angielskiego, za 3 lata się nauczysz, dostaniesz lepszą pracę, będziesz więcej zarabiał, a szwagier mówi, no, a potem nie dostanę tej lepszej pracy, nie będę więcej zarabiał i zostanę z tym angielskim jak głupi. Fajnie, nie słyszałem. No, to i te 5 lat i tak minie. Więc jeśli teraz decydujemy i będziemy dzień po dniu się kształcić w tej naszej profesji, będziemy w innym miejscu. Ale to od razu mi się skojarzyło to, co powiedziałeś, że rozpoczęcie jakiegoś procesu i danie sobie czasu, no to wszędzie działa, tak? 45, dobrze pamiętam? 45 czy 47 lat temu rozpocząłeś? 47. No i zobacz, i rozpocząłeś i mógłbyś powiedzieć, ale przecież nikt nie będzie kiedyś jadł chleba, to zostanę jak głupi z tą umiejętnością robienia dobrej żywności. No tak. Rok temu, chyba też niespełna, rozpocząłeś nagrywanie na kanale. Masz swój kanał YouTube. No jeszcze nie ma roku. Nie ma jeszcze roku, a wyniki świetne, oglądalność, super masz gości. To pokazuje, że też raz, że trzeba sobie dać czas, bo czasami ktoś mnie pyta, jak ty to, Kuszu, zrobiłeś? A ja mówię, ale co? No to. A ja mówię, normalnie. No nie, to się nie da zrobić normalnie, to trzeba jakoś. No i powtarzam to już czasem jak mantrę, do znudzenia. No nie ma, ja przynajmniej nie znam i dobrze, że nie znam, bo tak przecież świat nie może działać, że klikniesz palcami i coś jest zrobione, to po prostu jest praca. Tak jak ty, 47 lat pracy, no i są jakieś wyniki, że ty przychodzisz i tobie chcą zapłacić za pracę, że ty jesteś piekarzem, z którym ludzie chcą rozmawiać, bo robisz dobre pieczywo, robisz prawdziwe jedzenie, a coraz więcej ludzi chce za takie jedzenie prawdziwe płacić, no bo dzisiaj mamy mnóstwo jedzenia, a prawdy w nim jest coraz mniej. No tak, bo wszystkim się to pomieszało. Producenci żywności powinni być na usługach ludzi, im służyć, im przynosić wartość, a biznesy, wszystko, korporacje popsuły. No i tyle. Oni tam nie chodzi o człowieka, nigdy nie chodziło. Chodziło o produkt, o słupki, o wyniki i o sprzedaż. No i ci, którzy się potrafią z tego wymiksować, wyróżnić, odejść, a później w właściwy sposób skomunikować, że robią inaczej, no to po czasie ktoś ich zauważy, ktoś ich doceni, zacznie być głośniej i po czasie zacznie się to przekładać na zarobki, na zarabianie. I później są firmy, no właśnie dlatego, że teraz każdy może prowadzić każdą firmę. Do roku 89 nie mógł piekarni prowadzić nie piekarz, nie mógł uczniów mieć nie mistrz piekarski. Nie? Rzemieślnikiem był ktoś, kto zatrudniał tylko do 5 osób. Nie mógł się nazywać rzemieślnikiem ktoś, kto zatrudnił 6. osobę. Takie były przepisy. A teraz rzemieślnikiem chce się nazwać ktoś, kto ma 300 osób, 170 samochodów, które rozwozi i to jest biznes rodzinny, no rzemiosło takie. No tak to nie działa. To jest takie zakłamanie rzeczywistości. No ale tak świat teraz funkcjonuje, że wszystko jest sztuczne, udawane takie i trzeba się wymiksować z tego. Trzeba powiedzieć, ja w tym nie biorę udziału. Nie? I może to nie przyniesie pieniędzy w przyszłym tygodniu. Może potrzeba więcej czasu. No a właściwie jak to naprawić? No bo o tym ostatnio rozmawialiśmy podczas tego wywiadu, do którego macie link pod spodem. Polecamy zobaczyć, więc dzisiaj staramy się trochę iść w inne rozkwinki, tematy, żeby tego nie powielać. I wtedy pamiętam, że ty powiedziałeś, że były te targi Polagra, dobrze chyba pamiętam, tak? W Poznaniu w latach 90., gdzie ten Zachód z tymi korporacjami związanymi z jedzeniem przyszedł do nas, w zasadzie do was, do ciebie na pewno, bo ty tam byłeś, widziałeś to. No i część przedsiębiorców się cieszyła, że takie super rozwiązania, że będzie można szybciej, lepiej, a okazało się z perspektywy czasu, że po prostu może to przyspieszyło, polepszyło, ale finalnie jedzenie jest gorszej jakości i nikt tego jedzenia dzisiaj nie chce. No i szuka tego prawdziwego jedzenia. Ja nie wiem, czy nikt go nie chce, bo wszystko nam pokazuje, że jednak wybory ludzi są takie, że wszyscy to chcą i jedzą. A może to przez brak świadomości dalej? Dalej jednak, chociaż ta świadomość ostatnie kilka lat bardzo się zmieniła, też dzięki kanałom takim jak twój. No i my zachęcamy do tej zmiany świadomości, bo tylko to pozwoli nam decydować samodzielnie. Nie musimy brać udziału w tym pędzie, nie? To tak nie jest. To tak jak w tym memie takim, co szło stado świń i wszyscy czujemy się tu bezpiecznie w tym stadzie i wszyscy szli i był napis rzeźnia. No, szli w stadzie i czuli się bezpiecznie, a szli do rzeźni. My do teraz takiej rzeźni idziemy jako ludzie,
jedząc to jedzenie, które nam jest serwowane. I ja rozumiem, że nie każdy go to obchodzi. Wcale młody człowiek. Dzisiaj tu przed chwilą przejeżdżałem koło szpitala. Nie do przejechania. Setki samochodów. Każdemu coś jest. I sobie myślę, każdemu coś dolega. Każdy choruje. Ja tych opowieści codziennie od ludzi, klientów słucham naprawdę dziennie kilka i ludzie piszą i dzwonią i piszą i dzwonią. Gadam, każdy jest chory. Co się stało, nie? I to jest naprawdę, większość tego wszystkiego jest z jedzenia właśnie. I nie jest tak, nie przekonuje mnie tłumaczenie, że kogo na to stać. Nie? To twoje ręce stać, to się daj do roboty. Bo często jest tak, że ktoś mówi, no a kogo na to stać? No dobrze, a kogo byś chciał obarczyć winą za to, że cię nie stać? Nie? Bo wszyscy my, jak ja z tatą twoim pracowałem, to mieliśmy najwyżej rower i zaczynaliśmy od zera. Wszyscy zaczynaliśmy od zera. I pytanie kluczowe do ciebie jest teraz, co zrobiłeś ze swoim życiem? Co zrobiłeś ze swoimi ostatnimi 20, 30, 40 latami, że cię teraz nie stać? Co mogłeś zrobić inaczej, nie? Albo kogo obarczyć winą, że cię nie stać? Bo jak mnie na coś nie stać, na wiele rzeczy mnie nie stać, to się zastanawiam, co powinienem zrobić, żeby lepiej zarabiać. Nie? A jak mnie nie było stać, chciałem kupić parasol, nie było mnie stać, u tego piekarza to się zwolniłem i poszedłem do innego i tam mnie było stać na parasol. Nie? I tak robiłem wiele razy, że zawsze podnosząc kwalifikacje można było zmienić pracę. To nie rozumiem, że ktoś się przywiąże do jednego miejsca. Ja przeprowadzałem się kilkanaście razy, co w Polsce nie jest popularne, żeby za każdym razem poprawić swój status czy swoją ilość zarabianych pieniędzy, nawet jako robotnik. Nie? Chciałem się w wielu miejscach nauczyć wiele innych rzeczy. I potem to procentuje. Tylko większość ludzi nas teraz chce tego lizaka teraz niż za 5 lat do Disneylandu. Nie? My chcemy decydować, często jak dzieci dokonujemy wyborów, że ja chcę teraz nagrodę, teraz. Co mnie obchodzi tam za 5 lat? Ale te 5 lat i tak minie. I kto teraz umie w świadomy sposób zdecydować, że ja na tą moją nagrodę to jednak trochę poczekam. Jaki jest problem tego, że my tego nie mamy? Że zamieniamy się jako dorośli ludzie w te dzieci, które chcą teraz lizaka, tupiemy tą nogą i chcemy szybko zjeść, nie chcemy przygotować jedzenia, albo nie chcemy biznesu budować, nie chcemy się uczyć. Dajesz tych kilka przykładów. Oczywiście świat mamy wszyscy taki sam. Żyjemy w tym samym świecie. Jedna część potrafi, a druga część nie potrafi. Czego brakuje tym ludziom? To jest skupienie się na jednej rzeczy przez długi czas? Czy Nie. To jest coś innego? To jest zbudowanie życia na wartościach. I zaglądnięcie tak naprawdę w siebie, jakie są kluczowe cechy mojej osobowości. Nie? Jakie mam cechy? Trzeba zrobić na każdym etapie życia, jeśli chcę zostać świadomym, to robi renament siebie. Kim jestem tak naprawdę? Nie kim chciałbym, żeby mnie widzieli, tylko kim jestem. Jakie są moje kluczowe cechy mojej osobowości? Czy jestem cierpliwy, wytrwały, wnikliwy, uczciwy? A jak to zrobić? Nie wiem, siadasz, rozmawiasz z samym sobą, bierzesz kartkę, czy ktoś ci pomaga w takich rozmowach? Ja mam łatwo, bo wiesz, ja jestem takim biblijnym protestantem. Ty już jesteś dalej. To mi jest łatwo. Tylko bardziej pytam... Ja wiem, ale ja zaczynałem jako chłopak. Bardziej pytam właśnie o kogoś, kto tego nigdy nie robił i mówi, że się nie da. Jakie proste rady dać? Pytanie takie. Patrzysz na siebie, na swoje życie dzisiaj i czy tak miało wyglądać moje życie? Czy ja o takim życiu marzyłem? Bo jeśli czujesz się ze sobą dobrze, widzisz, że twoje relacje z wszystkimi są genialne, widzisz, że nie ma trosk i nie ma presji, to nie zmienia nic. Ale jak na pytanie, czy tak miało wyglądać moje życie, odpowiedź brzmi nie, no to kolejne jest, dobra, to co muszę zmienić? To jest tak, jak ktoś, ja poszedłem na te pierwsze spotkanie takie z kimś i on mi mówi, że ze sceny, że moje życie jest kiepskie. Hello, jak kiepskie, fajny jestem. Tak mi się wydawało. Mówi, ale ty potrzebujesz przemiany. Twoje życie jest kiepskie. I ja wtedy myślę głębiej. No ma gość rację. To mi się wydawało, że moje życie jest fajne, bo wiele rzeczy chowałem, zamiatałem pod dywan,
Chciałem być lepszy, chciałem robić na innych lepsze wrażenie niż faktycznie byłem. I gadam, tak, moje życie jest kiepskie, ja potrzebuję przemiany, ale też potrzebuję się przyznać do tego. Przed sobą, dla mnie, przed Bogiem. Gadam, tak, potrzebuję przebaczenia, moje życie jest kiepskie. Nie tak miało wyglądać. Chociaż mało kto ma całkiem kiepskie, ale chcemy być wobec siebie uczciwi. Kiedy patrzymy do lustra, nikt nas nie widzi, nikt nie zna, nikt tego nie usłyszy. Czy my się umiemy sami przed sobą przyznać? Nie? Są takie, osobowości narcystyczne, że on zawsze jest świetny. Jego nie trzeba przekonywać, że nie jest, bo on wie, że jest. No, ale wiele ludzi jest szczerych, mają serca takie dobre, mają używane sumienia dalej. I często czują, że coś jest nie tak. I potem, jeśli przychodzi ten czas rozwoju, teraz jest łatwo, bo jest dużo miejsc, gdzie się tego rozwoju możemy uczyć. Ja bym może 2 moich takich fajnych mentorów książkowych powiedział. Może jeden nie bardzo znany, ale kluczowy. I nie wiem, czy kojarzycie, taki jest nauczyciel Zig Ziglar. On już zmarł. Kiedyś taka kultowa książka dawno temu, Do zobaczenia na szczycie. Albo Żyj życiem lepszym niż dobre. Żyj życiem lepszym niż dobre. Tam jest fajnie pokazana definicja, czym sukces jest, a czym sukces nie jest. Nie? I to nie jest tak, że to możemy powiedzieć jednym słowem. Zarobiliśmy 1 200 000 i to jest sukces. Tak to nie działa. Zig Ziglar, no i dla tych, którzy stają się liderami, chcą być liderami, no to wiadomo, że John Maxwell. No i ci, co ich znamy jako ludzie świeccy, to nam się te nauki podobają, treści nam się podobają, bo one zmieniają życie. Ale musimy mieć świadomość, że to są ludzie, którzy całą swoją karierę zbudowali na Biblii i na biblijnych prawdach. John Maxwell pięknie to wszystko sparafrazował, żeby to miało odniesienie do życia ludzi, którzy z Bogiem mają niewiele wspólnego. Ale to jest pastor. I jemu się udało to tak pięknie pokazać, że wszyscy mogą z tego skorzystać. I tego rodzaju chrześcijaństwo mi się podoba. Nie takie religijne, ale takie realne, mające wpływ na życie ludzi, bo gdyby współczesne, te takie ogólne chrześcijaństwo, o którym w Polsce myślimy, działało, to nasz świat wyglądałby inaczej. A tak nie jest. Ale przyznajemy się dopiero wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy. Nie wtedy, kiedy musimy zrobić na kimś wrażenie. Ach, no prawda. Tutaj zostawię myślę, że na inną rozmowę, bo chciałbym trochę iść w innym kierunku, bo myślę, że masz dużo jeszcze więcej do powiedzenia, a dziś mamy ograniczony czas. Chciałbym trochę zahaczyć o kanał i to, że na początku, kiedy ten temat dobrej jakości jedzenia pojawiał się w polskich mediach internetowych, to część osób mówiła, no tak, on mówi, że jest źle, ale na co ja mam wybrać, kiedy wychodzę z domu i mam przecież same markety, nikt jedzenia dobrego nie robi, gdzie ja mam to szukać? I oczywiście szukano wymówek, że nie da się kupić. A ty na swoim kanale przez kilkanaście miesięcy prawie zaprosiłeś mnóstwo osób z Polski. Kolejne są w kolejce. Osób, które robią jedzenie, które są blisko dobrego jedzenia, które wiedzą sporo. Ja byłem pod wrażeniem, dalej jestem. Nie jestem w stanie tych wszystkich filmów obejrzeć, bo tego jest tak dużo. I ty pokazałeś, że w Polsce są ludzie, którzy dobre jedzenie robią. Więc chyba problem aż taki nie jest duży, jak nam się wydaje. I tych osób, takich rzemieślników, jak powiedziałeś, przybywa, bo oni zauważyli, że nie da się tego, mówiąc kolokwialnie, zaorać, bo ludzie pamiętają, co jest dobre. Coraz ludzi budzi się z pasją do tworzenia rzeczy prawdziwych. Za tym tęskniliśmy, a część zdecydowała się to zrobić. No i teraz tych ludzi wytwarzających dobre jedzenie rzeczywiście przybywa, ale ludziom brak wnikliwości, żeby ich odszukać. Nie? Jest wygodnie, jest żabka na dole i to nie trzeba szukać. Więc jak często mówię, my ich wszystkich nie będziemy przekonywać, nie musimy przekonywać. Zbawiciel już był. My opowiadamy dla tych, którzy są bardziej wnikliwi w poszukiwaniach. Kanał powstał po to, żeby wskazać na niektóre osoby i nigdzie tam staram się nie robić żadnego lokowania produktu. Zawsze mówię o lokowaniu przychylności, bo ktoś tych twórców musi pokazać, że oni są, że oni działają, że oni pracują na nasze dobro. A
często brakuje tam też zaufania. My już tak się przyzwyczailiśmy, że wszystko jest złe, że jeśli spotkamy kogoś prawdziwego, to my nie potrafimy mu uwierzyć, nie? Bo nie znamy jego historii. A czasem ktoś lata robił dobrze, tylko nikt go nie znał. I teraz ja chcę tych ludzi wyszukiwać, o nich opowiadać, że jest ktoś, ja ich nazywam roznosicielami dobra, że oni robią inaczej. Że tam nie zawsze chodzi tylko o pieniądze. Że to nie jest ktoś, kto tylko chce nas wykorzystać. Że to jest ktoś, kto też chce nam służyć. I my chcemy go podnosić, zauważyć, doceniać i wreszcie nauczyć się wdzięczności jeden do drugiego. Co stało się z wdzięcznością? Co się stało z bezpłatną przychylnością? Przecież to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Jeśli widzisz kogoś bez uśmiechu, podaruj mu swój. Rozumiesz? My możemy stać się rozdawcami. Książka, o której ja już często dosyć wspominam, Go Givers, rozdawca. Rozdawca. Kto staje się rozdawcą? Na bazie tej jednej książki można odmienić swój interes, swoją firmę, swój biznes. Rozdawca. Go Givers. Zupełnie inne podejście do biznesu. Ale każdy jak słyszy, co jak to? Ja mam rozdawać? Ja nie mam nic. Jak mam rozdawać? No dobra, to na początku rozdawaj przychylność. Rozdawaj wdzięczność. Stań się inny. Nie musisz być naśladowcą niczego albo naśladowcą czegoś słabego. Chcę się wyróżnić, ja nie chcę być tym tłumem. Nie chcę być jak jeden z 170 000 piekarzy. Nie? Z całym szacunkiem do piekarzy. Bo wiem, jak często jest to kiepskie i słabe. I nie chcę być jedną z 6 000 firm, gdzie marketing jest udawany i sztuczny i nieprawdziwy. Nie? My nie chcemy budować zaufania do nas na bazie tworzenia treści. Ostatnio na LinkedInie widziałem ogłoszenie, szkolenie. Jak kreować treści wzbudzające zaufanie do twojej marki. Rozumiesz? Jak kreować treści. Nie jak być wyjątkowo uczciwym. No tylko treści, czyli tekst reklamowy da się napisać. No właśnie, ale czy da się nauczyć bycia uczciwym, nauczyć się nie da, ale da się wytworzyć treści, które mają ludzi przekonać o tobie tak. Produkty, nie? Ty jesteś przykładem kogoś, kto stworzył produkty, kto całe życie testował i tworzysz chleb i ten chleb buduje produkt zaufania. Albo właśnie, jak myślisz, bardziej zaufanie do ciebie buduje... Nie produkt. Buduje to, jaki ty jesteś? Historia. Tak. Okay. Historia człowieka, który za tym stoi. I wiecie, ja przez 35 lat byłem w małej wsi piekarzem i tam nikt mnie nie słyszał. Nigdy. No byłem zwykłym takim piekarzem na wsi. Do momentu, aż zdecydowałem, że chcę być inny. I dopiero później to pozwoliło mi bez zażenowania opowiadać tylko prawdę. Nie musiało na moich samochodach czy wystawach sklepowych pisać tylko slogany, ale to była prawda. Nie trzeba się było za to wstydzić, nie trzeba było się czerwienić, nie trzeba było udawać, że to jest tylko takie plastikowe i udawane. Lepiej ci w tej roli? No zdecydowanie lepiej, dlatego że ja tak naprawdę jest kanał na YouTubie. Pokazuję tam różne rzeczy, różne osoby. Nie wiem, czemu wtedy się czasem ktoś odsubskrybowuje. Ale ja tych takich na dół mam zazwyczaj 1, 2. To tam ktoś specjalnie przychodzi, kto mnie nie lubi, te 2 osoby, żeby tylko zostawić ślad, że byli. A ty sprawdzasz to wszystko? Ja sprawdzam. Ja cały czas czytam wszystkie komentarze, nie zawsze odpisuję, zawsze jakąś reakcję jednak staram się zostawić, a to jest pytanie bardziej wnikliwe, staram się odpowiedzieć. Ale odkąd zacząłem na kanale robić treści takie piekarnicze i ktoś mi mówi, no dobrze, ale ja przejrzałem cały internet. Myślę sobie, Chuck Norris. Ale tych kanałów, tych treści nigdzie nie ma w internecie. I tak się zastanawiam i mówię, no ma gość rację, bo kto te treści tam miał dać? Ci moi mistrzowie 80-90-letni mieli na tych YouTubach to pisać? Czy kto miał tam publikować te treści? Czy te sztuczne, udawane piekarstwo? I wszystkie te informacje teraz internetowe na temat pieczenia chleba w domu są o rozczaść.
bo to nie ma nic wspólnego z piekarstwem. I teraz chcąc to odkręcić, wystawiam się na tacy pod krytykę, bo przecież szwagier tak robił i mu wychodziło. Każdemu z nas coś wyjdzie. I jeśli ta satysfakcja ci wystarczy, to tak rób dalej. Ale jeśli chciałbyś to zrobić zgodnie ze sztuką, to zrób to inaczej. I rozpocząłem taki cykl od ziarenka do bochenka i był pierwszy odcinek, a ma być 25. Ale oni by chcieli już te kolejne. A jak gadam, to u mnie nie ma kopiuj wklej, to musisz iść gdzie indziej. Tu bądź cierpliwy, wnikliwy, bo jak ja potrzebuję ileś godzin, żeby przygotować odcinek taki, a ty nie masz czasu go zobaczyć tylko i za cały obejrzany film ja dostanę 0,8 grosza, to nie oglądaj. To nie trać tu czasu, nie? To już na jednym kanale mówiłem, niech się zasubskrybuje ten, kto potrzebuje, a nie żeby mi tu każdy łaził. Bo ja nie jestem kolekcjonerem subskrybentów. No tak. No, albo to ci wnosi wartość, albo nie, albo masz czas. Jak nie masz czasu, to nie jest kanał dla ciebie, absolutnie nie. Ale cierpliwość pojawiła się tutaj. Myślę, że kolejne pytanie pójdzie w kierunku tego, jak ty byś ocenił, jakie cnoty, jakie wartości powinni mieć dzisiaj pracownicy, może młode osoby, a może takie, które chciałyby zmienić i zostać rzemieślnikiem, bo kiedyś przecież niedawno, nawet w ostatnich latach jeszcze mówiono, że takie zawody proste, jak właśnie proste kiedyś, tak, że szło się do szkoły jakiejś zawodowej, to wszystko wyginie. Przecież to bez sensu do zawodówki pójść. Przecież ja to pamiętam, szedłem do technikum dlatego, bo trochę się wyśmiewano z tych zawodówek. No i widzę, ile fryzjerek moich znajomych ma biznesy, wielkie, piękne zakłady, a ile ludzi po technikach czy liceach często szukało, bo nie wiedziało, co w życiu robić. Dlatego chciałem to zapytać w kontekście tego rzemiosła. Oprócz cierpliwości, która na pewno jest potrzebna, co jeszcze trzeba mieć, żeby być dobrym rzemieślnikiem? No, nie obędzie się teraz bez takiej chęci rozwoju, własnego rozwoju. Bo żeby być dobrym rzemieślnikiem, to najpierw te nasze cechy osobowości muszą być dobre. Czyli wnikliwość jak najbardziej. Chcemy być dociekliwi. Wytrwałość. Często ludzie coś robią i po czasie brakuje mu wytrwałości, bo on już przecież jest wytrwały ponad 3 miesiące. Nie? No dobra, ale bądź wytrwały 46 lat. Nie? Bo to już tu mówiliśmy poprzednim razem, bo jeśli będziesz wytrwały, będziesz pracował, to ten wymarzony sukces cię zastanie, o ile cię zastanie przy pracy. No i teraz ktoś już jest wytrwały od lat i kopie i mamy taką grafikę, że kopie, szuka diamenty i zrezygnował, a ten diament był jeszcze 2 uderzenia kilofem dalej. Nie? My często jesteśmy już blisko, ale wiele osób się poddało, bo nie widzieli tej szybkiej nagrody. A ona i tak, jeśli będziemy, już to mówiliśmy, ekstremalnie uczciwi w naszych zachowaniach, jeśli naszym celem będzie służenie ludziom, a nie wykorzystanie ich, to powiedzcie, jaka jest szansa, że nam się nie powiedzie? Czemu miałoby się nam nie powieść? Przecież co człowiek sieje, to będzie zbierał. Zawsze tak było. To jest wiadomość dla wierzących, dla niewierzących. Prawo siewu i zbioru. Jeśli siejemy dobre rzeczy, prawość, uczciwość, taką skrupulatność, to wszystko przyjdzie z powrotem. Wszystko. Może nie tam, w tym miejscu, gdzie byliśmy, ale na pewno z innego miejsca. Także ja wierzę w takie błogosławieństwo, na które my pracujemy latami. Ja też wierzę, że Bóg się o mnie troszczy i jeśli zasiałem dobre rzeczy we wcześniejszych latach, to one przejdą 100%. W moim przypadku przychodzą, więc nie wiem, czemu miałyby nie przychodzić w przypadku kogoś innego. Ale nie poddawać się za szybko, uczyć się w swojej profesji. Naprawdę stawać się kimś wyjątkowym, kimś wybitnym. Będą chodzić za nami i na rękach nas nosić. I przyjdzie ktoś i powie ci, przyjedź do mnie 2 dni, mi doradzisz, dostaniesz 20 000. Nie? Albo zostań ze mną rok, dostaniesz 1 000 000. To nie jest nic wielkiego, nawet w prostych zawodach. Firmy pootwierali ludzie, którzy są menadżerami, ale nie mają branżowej wiedzy. Więc oni teraz muszą pozyskać kogoś,
kto im powie, to robi źle, to musisz zrobić tak, a to tak się nie robi. On tego nie wie, skąd ma wiedzieć. Nie? On był biznesmenem, a chce prowadzić firmę produkcyjną na przykład. A ty mu powiesz, a to tu źle wytoczyłeś, to tu musimy robić inaczej. Czy jakiś inżynier, czy ktoś. To jeździsz po takich zakładach i jakie widzisz takie największe błędy, które tam są, które są do naprawy? To jest tylko chciwość, szybkość produkcji, czy co? Ignorancja. Nie? Akurat w naszej branży piekarskiej jest łatwo, bo wszyscy wiedzą wszystko. Tam właściwie nie ma komu doradzać. On i tak wszystko wie. A to, że zamyka się w tygodniu ileś piekarń w kraju, no to właśnie zamyka się dlatego, że oni wiedzieli wszystko. Bo ja jeżdżąc po dużych i małych piekarniach, przez lata, jak już wspominałem, broniłem rzemiosła. Ale później jak odwiedzałem te wszystkie małe piekarnie, to się okazywało, że tam nie jest wcale lepiej, a często gorzej niż w tych dużych, na których narzekamy. Więc brzmi to głupio, ale tak to jest. Więc albo się od tego wszystkiego odwrócimy. I to jest to, co mówiłem na początku, że choćbyśmy nie wiem jak daleko poszli złą drogą, to zawracamy. Bo poszliśmy, przyznajmy się do tego, że poszliśmy w złym kierunku. Że trzeba zawrócić. Ja to na szczęście zrobiłem, ale dopiero 10 lat temu. I wcześniej wcale byłem jak każdy. Nie? Bo w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, że coś jest źle. To dopiero później, słuchając ludzi, wyszło na to, że jednak jest źle. Że to my nie robimy tego, czego ci ludzie oczekują. A tu chyba przeoczyliśmy. Co się stało 10 lat temu? No kiedy był jakiś czas, że ja nie bywałem co noc w piekarni i byli pracownicy. I moja kluczowa pracownica wyszła za mąż i się wyprowadziła. I z dnia na dzień musiałem wrócić do pracy. I ja wracam do pracy, patrzę, o co tu w ogóle chodzi, nie? Co to tu jest w tych magazynach? Co to tu, wiesz, było biuro, kupowali surowce, te, co przywozili technolodzy z zachodu. Ja gadam, przecież to tu jest jakaś katastrofa. To się musi natychmiast zakończyć, nie? No i to był dzień przełomu. Każdy tak może zrobić, że mówimy dzisiaj podejmuję decyzję. Chcę być inny niż wszyscy. I nie wstydź się, że dotychczas zrobiłeś źle. Wszyscy robiliśmy źle. Trzeba się do tego przyznać. Ale podejmij decyzję, że od dzisiaj będziesz robił inaczej. I jest to proces, żeby, nie wiem, wycofać te wszystkie sztuczności i miksy zakładu i w to miejsce zrobić wszystko tak, jak powinno być. Tylko może brakuje teraz tej wiedzy, jak to zrobić, jak to powinno być. Bo tych majstrów, starych mistrzów już nie ma. Nie? No i teraz zrobiłem wszystko, jak należy, ale i mówię, to jest prawdziwe. Ale wszyscy mówią ludzie, ale wszyscy tak mówią, że jest prawdziwe. Przecież wszyscy mają napisane zgodne z tradycją, na zakwasie, a to był zakwas, ale w worku. Wszyscy mówią, że to, wszyscy mają pięknie oklejone samochody, że to takie prawdziwe. I sobie myślę, no, faktycznie. Tradycyjna piekarnia, tak. Chleb jak u mamy. I gadam, no i teraz jak się wyróżnić? Możesz robić prawdziwie, a nikt o tym i ci nie uwierzą. No i wtedy przyszedł czas na tą certyfikację bio, że piekarnię jako pierwszy w Opolskim certyfikowałem w ogóle jako organiczną bio. I nas było wtedy w kraju chyba 8. I to był początek dopiero całej tej drogi. I to trwało kolejne lata. Nie, bo teraz zbuduj właściwą historię, robiąc rzeczy uczciwie, żeby odzyskać zaufanie. Bo bardzo trudno jest zaufanie odzyskać. Często one w ogóle się nie uda. To jest to, co ostatnio mówiliśmy. 3 rzeczy, które jak przeminą, to już nie wrócą. Czas, zaufanie i szanse. Nie? Mogą przyjść inne, ale już te same trudno. Teraz żyj i pracuj przez lata tak, żeby tego zaufania nie nadwyrężyć. Żeby go nie stracić. Żeby ludzie dalej chcieli ci ufać. Żeby poszli za tobą w ogień. I jak ktoś o tobie powie źle, to żebyś ty sam nie musiał się bronić. Tylko żeby inni cię bronili. Potrzeba na to czasu. I nie wolno nadwyrężyć tego zaufania. Nie wiem, ilu takich przedsiębiorców teraz mamy. Czasem się coś tam kupiłem, czy coś i czuję się bardzo ponaciągany, czy źle potraktowany. Tego nie unikniemy. Chociaż już niewiele. Ostatni rok najwięcej
kupowałem rzeczy takich do studia. Także niewiele już kupuję, niewiele mi potrzeba. No, ale chciałbym jeszcze zanim, kończąc tą moją zawodową aktywność taką, chcę nagrać wszystkie te rzeczy, treści z tego starego piekarstwa, jak to powinno być. Niezależnie od tego, czy one się będą podobały i czy one są spójne z tym, co współczesny pseudopiekarski świat uczy. Nie? I teraz ludzie mi wszyscy piszą, no właśnie, panie Bogdanie, bo ja tak lata robiłem, coś mi to nie pasowało. Teraz dopiero widzę, że jednak to było źle. Nie? I teraz jest to do odwrócenia, ale znowu trzeba sporo czasu. I teraz pytaniem jedynie jest, czy rozdawać darmowo treści biorcom, którzy nawet przychylności nie mają. Bo nad tym się zastanawiam, nie? Jak ktoś nie chce poświęcić czasu, żeby zobaczyć cały odcinek darmowego czasu, tak, to po co to robić? Nie? Po co to robić? Bo wystarczy, że książkę napiszę i ją sprzedam. I teraz, a z drugiej strony jest setki przychylnych reakcji. Nie? Pytanie, na czym się skupiasz, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to pamiętam, to już było jakiś czas temu, że ty mówisz, Grzegorz, mam te negatywne komentarze, a ja mówię, a ile ich jest? No niedużo, 1, 2 pod filmem, a ja mówię, a co jest resztą? No pozytywne. Ja mówię, to gdzie się skupiasz? No. I przyznałeś się, że kurczę, jakoś mnie to tak, no są w większości pozytywne, ale ten 1 albo te 3 są takie niefajne i jakoś zostaje mi ta zadra. I ja ci powiedziałem, że jak tak masz, to po tej mojej rozmowie dalej będziesz to pamiętał, że ten komentarz negatywny tam był. Ale że jednak to skupienie warto przekierować i widzisz, można by powiedzieć, że w takim wieku już się niczego nie nauczysz, no bo przecież już te kilkadziesiąt lat masz doświadczenia, a jednak czytania komentarzy tych, które są ważniejsze, chyba trzeba się nauczyć, bo przecież zawsze będzie ktoś, kto nam chce napisać i niekoniecznie nam. Myślę, że tam po prostu może być, nie wiem, co tam może być. My też mamy negatywne komentarze. No i co? Przez to mielibyśmy zamknąć kanał, nie nagrywać? Bo te 97% czy 99% ludzi stwierdziłoby, szkoda, że skończymy. Takie fajne rzeczy nagrywajmy. Myślę, że w swoim przypadku jest tak samo. Tak, tylko to są rzeczy dla mnie nowe. Ja się tego uczę. I tak, już nie takie nowe. Początek był te 10 miesięcy temu. Dzisiaj masz fajny kanał, na który zapraszamy. Bardzo dużo treści. To jest niesamowite, bo to jest w lipcu będzie rok. Bo przy naszej pierwszej rozmowie jeszcze nic nie miałem. Tak, wtedy nie było gdzie odesłać. Wtedy nie było gdzie odesłać, dzisiaj jest gdzie odesłać. Myślę, że po tych wszystkich filmach, tych dziesiątkach, setkach tysięcy wyświetleń już tych filmów, a może i milionach łącznie, bo tych przecież filmów już tam jest 4 milionów. 4 miliony, no właśnie, 4 miliony, czyli całe 2 Warszawy obejrzały chociaż raz. No to chciałem zapytać, kto się do ciebie zgłasza po tych filmach? Bo pewnie ludzie piszą, nie tylko w komentarzach, ale wiadomości. Dzwonią, w sobotę dzwonią po południu, wieczorem, w sobotę, w niedzielę po południu. Kto do ciebie dzwoni? Jakie masz historie od ludzi? Co chcą ci powiedzieć? Panie Bogdanie, bo ja właśnie widziałem ten film i ja mam takie pytania. No i rozmawiam dalej z każdym, nie? Bo ja nie chowam tego mojego telefonu i rozmawiam, no bo skoro deklaruję, że chciałbym ludziom służyć. No tak. No to co, mam się schować. Kochaj, służ i dbaj. Tak. To twoje hasło. No tak. No i trzymam się tego póki co. I na razie jeszcze daję radę. Zazwyczaj są to bardzo takie przychylne kontakty i telefony i maile. Odpowiadam. Pewnie jak coś gdzieś przeoczę, to przepraszam, bo to nie wiem co, może tam do spamu coś poszło czy co. Ale cenię sobie bardzo te telefony i słucham mnóstwo opowieści ludzi. Nie? Uczę się słuchając ludzi, ich opowieści. Uczę się, co jeszcze powinienem zmienić, co jeszcze powinienem poprawić, albo często dotyczy to mojej pracy, czyli mojego tego bezglutenowego piekarstwa, gdzie ja nie mam żadnego sklepu. Ja jestem jedynym bodaj piekarzem, który 100% tego, co wytworzył, sprzedaje online. Ja nie mam sklepu. Nie reklamuję sprzedaży. Czasem coś przypomnę na Facebooku czy tym, ale nie namawiam. Zawsze mówię, że jeśli uznasz, że warto, to zamów. No i nie szukam tej sprzedaży, bo skoro moje możliwości są ograniczone, to robię tyle, ile robię. A też już nie szukam pieniędzy. Aż tak.
Nie? Bo one i tak przyjdą. Kolega miał takie powiedzenie, pieniądze nieślepe znowu przyjdą. Bardzo mi się to podobało. I miał jedne głupsze, że jak nie idzie zarobić, to trzeba wydawać. No to głupsze. My nie promujemy na kanale takiego, jednak w drugą stronę idziemy. Ale biznesowo, mimo że powiedziałeś, że pieniędzy już nie potrzebujesz, że już jesteś na takim etapie biznesowym, finansowym, życiowym, że już sam od siebie nic nie będziesz kreował większego, dlatego też ograniczona sprzedaż ilościowo, żeby faktycznie robić jakość, a nie rozwijać się na przykład na każde województwo, żeby być Bogdan Piekarz razy na przykład 16 dużych miast. Ale ostatnio się wydarzyło coś. Nie wiem, czy chcesz o tym powiedzieć? Się wydarzyło, wiecie, bo okazało się, że ja robię rzeczy inne i to już mówiliśmy w wcześniejszych jakichś tam wypowiedziach. Ja też publikuję czasem coś na LinkedInie i tam mam 3000 ludzi z branży ze świata. I tam dalej przychodzą te takie zaproszenia do współpracy. No właśnie. I ja zacząłem taką jedną współpracę kilka lat temu, w 2017 roku. Kontrakt był na 12 lat i to się po 4 latach zakończyło. Czy się nie udało? Nie udało się, no może właśnie dlatego, że coś, co się ma wyskalować w tej branży, staje się niepowtarzalne i można to łatwo zepsuć. Czyli poza tym udało się tej firmie na tyle pomóc, że zaczęła tyle zarabiać, że uznali, że nie mogą mi płacić tego, co obiecali. Potem w ogóle przestali płacić, więc ta współpraca się zakończyła i to ja ją zakończyłem. Była możliwość rozwiązania umowy po jakimś okresie niepłacenia, więc rozwiązałem, bo tam była wyłączność i ja nie mogłem, mimo zapytań wielu firm, nie mogłem nigdzie dalej pójść, bo byłem związany umową, a ja umów dotrzymuję. Więc musiałem czekać. Później miałem kłopot ze związaniem się z kimś na nowo, bo straciłem jakby zaufanie do większych graczy. Bałem się tego. Mimo że miałem piękne umowy, no ale ja nie będę chodził po sądach i się teraz sądził, że ktoś dalej, czy korzysta z know-how, czy coś, no bo co, do sądu całe życie przepracowałem, nie bywając w sądach, więc tego nie umiem, nie chcę tego robić, ta presja mi jest niepotrzebna. Ale poznałem młyn bezglutenowy, polski, nowy, z takim młodym gościem, który wymyślił cały ten sposób takiego młynarstwa bezglutenowego od nowa. I robią genialne rzeczy. I przez rok się temu przyglądałem. Poprosiłem próbki, pojechałem tam zobaczyć, jak to się dzieje, jak to się robi. I ja miałem mąki wybierane z Europy, najlepsze mi się wydawało w tym, a te ich mąki okazały się lepsze. Ja je już stosuję u siebie w pracowni od pół roku może. I to mi znacznie ułatwiło. I oni mieli pomysł, ten pomysł mieli wszyscy, tylko okazało się, że możemy to zrobić inaczej, że wytworzymy suche mieszanki bezglutenowego pieczywa do pieczenia w domu, ale pozbawione wszystkich tych składników, które tam nigdy nie powinny się znaleźć. Takie coś właściwie nie funkcjonuje na większą skalę. Czyli w domu wsypujemy zawartość torebki do miksera, wlewamy pół litra wody, 5 minut mieszamy, wrzucamy do foremki, które też będą dostarczone i po pieczeniu mamy pulchny, miękki, bezglutenowy chleb, który smakuje jak chleb. Zajęło mi to niecały rok, zrobienie tych setek prób i wykreowanie takiego produktu. I teraz u mnie poszła pierwsza partia taka próbna do moich klientów, żeby to zobaczyli, czy to im wyjdzie. Nam wychodzi. No i podpisałem kontrakt z tym młynem. Jako że jestem młody, mam dopiero 60 plus na 15 lat. I kontrakt jest na wspólne. Ja jestem od wymyślania, od kreowania produktów, od przygotowania wszystkiego, a oni to wszystko razem potem u siebie w pięknym, nowym miejscu zrobią i sprzedają to przez Amazon w 17 krajach. Czyli... A ja dostanę tylko prowizję od sprzedaży. Jeszcze nie wiem, co to może być,
bo jakoś mnie to nie martwi. Coś tam będzie. Dlatego nie szukam, bo to się i tak wydarzy. Bo takie moje nie szukam pieniędzy, to wiesz, to brzmi głupie. No, patrzcie go. Bo nie szukam, bo one przyjdą. Więc po co mam szukać? Ja szukam rozwiązań tam, gdzie ich jeszcze nie ma. Patrzcie, w tych czasach, w każdej branży, wszystko, co widzimy, ktoś wymyślił, ktoś stworzył. My jesteśmy każdy w czymś, to tam, gdzie jesteśmy, my coś wymyślmy i my coś stwórzmy, żeby to było inne, innowacyjne od tego, co wymyślili inni. I wtedy ktoś przyjdzie i powie, wiesz co, zróbmy to razem. Nie, ja mam to, ty masz to, połączmy siły, będzie dobrze. Wniesie to jakąś wartość dla ludzi. Musimy się też, i ja się musiałem oduczyć tego strachu przed związania się z kimś jeszcze, bo w pojedynkę każdy z nas może trochę, ale w takiej synergii, że się połączy wiedzę z umiejętnościami i z możliwościami, to się zupełnie inaczej skaluje. I to, co się skaluje, nie zawsze musi być złe. To, co się skaluje, może być dobre, jeśli to dobrze zrobić. I jeśli cały czas mieć na uwadze wartość tego klienta, który ma to kupić. I to nie będzie produkt dla wszystkich, bo będzie znacznie droższy od reszty czegoś podobnego, dostępnego. I czemu tak jest? Bo tam to już jest. Tam to tanie, to wszystko jest. To ludzie mogą sobie kupić, mogą decydować, że tak chcą. Ale ja wiem, że sporo ludzi, i ja też taki jestem, że tego, co jest tanie, nie chce za darmo. Nie? I to brzmi arogancko, ale ja nie kupię auta za 100 ani za 2, kupię za 2 dychy, ale kupię najdroższe jedzenie. Kupię kluski, u pana kluski, sery i tak dalej. Nie? Do Rzeźnika jadę 70 km w jedną stronę. Po kaczki jadę tam, po kurczaki tam, po wszystko gdzieś jadę. I najmniej mnie obchodzi, ile to kosztuje. Najbardziej mnie obchodzi, czy to jest prawdziwe. Bo my chcemy prawdziwego jedzenia, a nie jedzenia tylko. My chcemy prawdziwego, to nawet nie musi być smaczne. Ja nie jem jedzenia w kategorii, czy to jest wystarczająco smaczne. Ja jem jedzenie w kategorii, czy to jest wystarczająco prawdziwe. Nie? Bo smaczne, czy nasypiesz jakiś wegety, kucharka, czy to glutaminianu sodu, będzie bardzo smaczne. Nie? A ja idę po lubczyk do ogródka, zrywam, rzucam do rosołu i jest może nie tak aromatyczne jak z wegetą, ale jest prawdziwe. Aż się głodny zrobiłem. No i to my dokonujemy wyborów, nie? Bo nie wiem, jaka jest recepta na sukces, ale wiem, jaka jest recepta na porażkę. Jeśli chcesz dogodzić wszystkim, to jest recepta na porażkę. Bo nikt z nas, to wiesz, Jezus przyszedł, zrobił dobre rzeczy, przyniósł ludziom zbawienie, to go ukamieniowali. No to czego my jako przedsiębiorcy możemy oczekiwać od klientów? No wszyscy nas nie będą kochać. Wszyscy nas nie będą lubić w tym, co robimy. Zawsze będą oponenci. To pamiętaj to, jak będziesz te komentarze czytał następnym razem. Tak sobie mówię. Tak. To ostatnie pytanie na dzisiaj, bo dziś mamy niestety ograniczony czas. No. Więc niestety trzeba zakończyć. A ja zadam to pytanie, które ostatnio lubię częściej, więc je będę zadawał może za każdym razem. Ciekaw jestem. Proszę? Ciekawy jesteś. Sporo za tobą już dobrych rzeczy. A za co jesteś najbardziej wdzięczny w życiu? Wiesz co, ja mam taki wdzięcznik nawet. No to jest taki, nazywa się wdzięcznik. Wpisujesz sobie. I ja bym dziennie go zapisał całego. Za co? Ja jestem za wdzięczny. I znowu to będzie niepopularne i nieświatowe, co powiem. I że ja jestem Bogu wdzięczny za to, że mnie wyrwał z tego mojego poprzedniego życia i to pomogło mi przeżyć życie inaczej. Bo 60+, to wiesz, młodzi to już myślą, co to w ogóle za starzy ludzie. Albo co ten tam stary otyły dziad chce mówić do nas, nie? Tam ktoś pisze. Ja jestem wdzięczny, bo to zmieniło moje życie, zmieniło życie ludzi wokół mnie, tymi, z którymi mam relacje, bo chcemy wnosić wartość w życie ludzi. Jestem wdzięczny, bo ja rodzinę mam fajną, relacje mamy udane, my się z żoną Marioleńką lubimy, kochamy, spędzamy ze sobą czas, razem pracujemy, to najlepszy czas. Także córki mam fajne, wnuki.
mieszkam w lesie. Żyć, nie umierać. Jak gdzieś pokazuję jakieś zdjęcia, to mówię, przedcionek raju. No. Byłem i potwierdzam. No i także ja powodów do wdzięczności mam dużo. Ja bym właśnie zachęcał do wdzięczności i spojrzenia zupełnie z innego perspektywy na nasze życie. Za co możemy być wdzięczni? Za co? Bo każdy z nas ma pełno powodów do wdzięczności, nawet jeśli mu się wydaje, że świat mu się na głowę zawalił. No to odszukaj te dobre rzeczy. Jeśli uważasz w złej sytuacji, to znajdź kogoś, kto jest w gorszej i zajmij się nim. I mu pomóż. Nie, także wdzięczność jest doskonałą cechą. Wdzięczność to zawsze jest taka trampolina do szczęścia. To my się od wdzięczności odbijamy i jesteśmy na pewno szczęśliwsi. Cóż więcej dodać? Myślę, że ja nie mogę nic więcej dodać. Idealne zakończenie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wizytę, za to, że przyjechałeś do nas do studia. Do studia w sumie, w którym taka ciekawostka, też nagrywasz swoje programy. No, bo tu atmosfera fajna i Dawid, operator fajny. Dziękuję, że mogę w tym brać udział. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.